Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Słonecznej Farmy w Portugalii. Jest godzina 10. Dzień dobry, Gosia. Dzień dobry. Jedziemy, jest 9 rano, jedziemy do Urzędu Miasta Wajdania Nowa. Spotykamy się tam z naszym prawnikiem i z Urzędem Miasta. Stres, powiem Wam, jest niesamowity, no bo nie wiemy, czego mamy się spodziewać w ogóle. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Damy Wam relację po całym wydarzeniu, bo pewnie nie możemy tam nagrywać. Jest teraz gdzieś 9 rano i jest już 30 stopni. Także jedziemy, żeby się nie spóźnić i za chwilę powiem Wam, dla Was chwila, dla nas pewnie parę godzin, powiemy Wam, co się wydarzyło, jak, dlaczego. Na razie. Dobra, witajcie z powrotem. Po spotkaniu minęła tam troszkę ponad godzina, bo było spóźnienie lekkie i dużo było gadania. No generalnie wiadomo. Ale było miło. Tak, było miło, nie było żadnego Stresu, agresji czy czegokolwiek. Były 3 osoby z kansilu, 2 Tak. osoby z kansilu i architekt. Architekt, tak. I Wtedy my i adwokat. głównie chodzi o to, że zaletą dla nas jest to, że jest to jako turyzm i są zupełnie inne zasady, jeżeli jakby przyciągacie turyzm, a nie po prostu chcecie żyć na tej farmie, bo tak jak ta pani architekt powiedziała, dużo osób teraz ucieka z wiosek, czego oni nie lubią i idą do farm żyć, tak? Nie no, powiedziała, z miasta uciekają, żeby Tak. żyć na farmach. No z I miasta, się z tych wioseczek. zamykają, Tak. izolują, wtedy chcą, żeby im wodę podłączać, gaz im podłączać, Tak, tam tak. prąd i tam takie inne rzeczy, które bardzo, bardzo drogo to wychodzi dla miasta. Na naszą korzyść wyszło bardzo dobrze, bo tam było najważniejsze, że no ktoś, powiedzieli wprost, ktoś zadzwonił, powiedzieli wprost, Tak. bo oni sami by pewnie nawet ale ktoś zadzwonił. Komuś się nie spodobało. Komuś się Na nie- naszą korzyść jest to, że my chcemy to otworzyć jako biznes i przyciągnąć turystów. Tak, i też, że I to jest nasza korzyść. 20 metrów Że od... budynek stoi 20 metrów Tak, od... bo on jest w linii z głównym budynkiem, który jest 20 metrów, to jest 20 metrów od środka, mierząc ulicy tej głównej. I teraz tak, ta brama też jakby... Chodzi o to, że tam była taka brama oryginalna metalowa, która od razu się wyjeżdżało na ulicę, była niebezpieczna. Ale tak jak oni powiedzieli, to w ogóle nie zależy już od nich, bo to są zasady, to jest droga główna, ta 239, Estrada Municipal, to jest droga należąca do jakiejś tam w ogóle jakby województwa i to do nich trzeba występować, jakby przedstawić tą bramę, czy oni się zgadzają na taki wjazd, pomimo że oczywiście zrobiliśmy to bezpieczniej, ale jakby takie zasady ona tam rysowała, że to musi być 45 stopni, że to musi być szersze i to i tamto, ale to już zależy od właśnie tego województwa i tak samo ten żywopłot. Czy żywopłot możemy, bo to chodzi o wypadki, ona tam nawet jakby, ja tam mówiłem, że to przecież tam jest Murowany mur jest kamienny, który no, samochód się rozbijał, ten mur, A żywopłot ma być na a naszej żywopłot stronie. ma być po naszej stronie, ale to chodzi, że oni dalej muszą stwierdzić, że to nie jest zagrożenie, czy tam cokolwiek. Cokolwiek 20 metrów od środka głównej ulicy, to właśnie podlega to pod te ala województwo. O, jakaś impreza tutaj będzie i się ogłaszają 26. 26 Teraz, lipiec, tak. lipiec. Także skończyło się na tym, że my musimy zrobić rysunek, zrobić szkic, wszystko zaznaczyć, co chcemy, Jakie mamy plany, jakie co mamy chcemy, plany, co chcemy, rozrysować gdzie to ma być. gdzie to ma być, te barbecue, które chcemy, ten grill, gdzie to ma być, jak to ma wyglądać. I głównie chodziło też im o to, że na razie nie mamy nic robić, w dachu nie możemy zmienić nic. Czekamy na ten Habitation License, którą mamy teraz już dostać chyba jutro, na dniach.
I my możemy tylko zmienić, jeżeli tam są, co tam są? Kafelki, płytki, jak to się nazywa tam? Dachówki. Dachówki, tam są dachówki na dachu, to my możemy tylko dachówki, nie możemy podnosić, nic robić, zmieniać. Tak. Czyli możemy tylko to naprawić na dachówki. Zasugerowali nam, że chodzi o to, że też nasza toaleta, prysznice, że to w ogóle nie wygląda jak ten nasz budyneczek Podobny do kamienny, domu, tak? No. I chodzi, że też, żeby tu przedstawić, jak to wygląda architektowi i że możliwe, że powiedzmy możemy to pomalować na biało i położyć dachówki na tym dachu, żeby to mniej więcej wyglądało w tym samym jakby stylu co ten nasz budyneczek, co ma sens po prostu. Tak, no tak. No ona chodziło jej, że się odróżnia strasznie. Że się odróżnia, że to jest drewniane, to jest tutaj kamienne, jest tu są kamienne. czerwone dachówki, tu jest papa. Tak. I chodzi, że na razie, żeby nic nie robić, tylko przedstawić i niech architekt zdecyduje, żeby przedstawić, żeby to wszystko za jednym razem, bo jak przedstawimy to wtedy mamy jakoś 2 lata chyba, tak powiedziała? 2 lata? 2-3 lata, coś 2-3 lata, żeby to wszystko wszystko zrobić, tak? Tak. Czyli- Jak oni to wszystko Tak. tego, Czyli reasumując, musimy po prostu znaleźć architekta, przedstawić mu te szkice, przedstawić to tu do kansilu, zapłacić za znaczek, zapłacić za coś tam, podpisy i dostaniemy po prostu taką zgodę jakby, zgodą plakietkę, datą na plakietkę, tak. plakietkę na tej toalecie, która jest zatwierdzone i Tak. nikt się nie może wtedy do tego przyczepić. Cokolwiek będziemy Tak. robić. Czyli po prostu Ciekawie. było ciekawie. Nic jakby po prostu nie możemy robić bez tego zatwierdzenia, tego szkicu, rysunku i pieczątki, podpisu. Tak. Czyli wracamy na farmę teraz, zabieramy się za wypompowanie wody ze studni, tej dużej i musimy zacząć ją czyścić. Także do później będziemy już nadawać z czyszczenia studni. Na razie, trzymajcie się. Pa. Hejka, witam z powrotem. Jesteśmy po spotkaniu z kansilem, jak wiecie, i teraz odłączam tą pompę, która nam tutaj zasila łazienki. Dobrze, że zrobiłem takie tutaj fajne zaworki. Mogę po prostu zakręcić tą wodę, odłączyć tą pompę tutaj naszą. No jest trochę to roboty, ale nie będę przecież 2 pomp specjalnie kupował, gdzie to jest tylko na chwilę. Odłączę tą pompę, tam wypompujemy na razie wodę i z rana weźmiemy się za czyszczenie. Z rana albo nawet dzisiaj wieczorem. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym pompowaniem, ale myślę, że to moment wypompuję. I tą wodę już tam, bo ona jest po prostu zmieszana z tym szlamem, z tym wszystkim, to będzie wypompowane po prostu na trawnik. Włączę Wam tutaj taki fajny timelapsik, żeby mi się jak zwykle nie przewróciło. Tak w timelapsie wyglądało odłączanie pompy. Dobra, zawozimy ją tam. Weźmiemy kawałek deseczki. Tą zostawimy tu. Ok, włączę Wam już, jak tam podłączam. Dobra. Pompa jest tu przy drugiej studni. Zrzucamy wąż.
Ok, pompa podłączona. Teraz tylko podłączyć prąd. Idę przedłużacz odłączyć od tamtej pompy, co do basenu jest, i podłączyć to tutaj. Ok, tu podłączone. I tutaj ten przedłużacz po prostu musimy podłączyć. O. Tu pociągniemy na maksa i przyniesiemy ten żółty przedłużacz. Upał jest znowu, no cały sierpień tu raczej będzie blisko 40 stopni. Także jest małe takie piekiełko. Bez basenu by nie dał rady. Fajnie jest do basenu wejść na chwilę. Kiedy chcesz, to wchodzisz, się moczysz. Także jest to super. Teraz muszę tylko zrobić te rysunki dla architekta, jak co ma wyglądać. I zobaczymy. Będzie dobrze. Już wszystko skończyło się tak naprawdę dobrze. Także tu rysunek zrobić z tym takim, z pergolą, tu ten kawałek taki deckingu, tam jakiś pod samochód to też trzeba będzie zrobić. Ten bar gdzieś powiedzmy tutaj też trzeba na rysunku ująć. Ten pewnie tutaj taki pomostek do basenu to też zrobimy na rysunku, żeby to wszystko było po prostu zatwierdzone. Ten przedłużacz przykryłem taką folią, bo po prostu go potrafiło z tu ciepła bezpiecznik mu wybijać. Dlatego go przykryłem folią taką. Dobra, podłączę tam, także na razie wyłączam i zobaczymy, jak to będzie działać, czy to będzie działać, wypompowywać tą wodę. Ok, przedłużacz pociągnięty. Pokażę Wam taki fajny patent. Mam angielski przedłużacz i on ma takie 3T, ale europejskie w niego wchodzą, jeżeli nie mają za grubych tych bolców. Wystarczy tą trzecią dziurkę, bo ona tylko blokuje, ta trzecia dziurka jakby takie zasłonki robi. I wystarczy ją nacisnąć. O, i to spokojnie wchodzi. Tam nie ma prądu. To jest tylko po prostu uzimnienie i takie klapki z reguły są. Także jest już podłączone i pompa chodzi. Widać tutaj już woda się leje. Ok, woda się leje. Wyciągniemy ten korek, żeby po prostu się szybciej. Wow, woda w wężu była gorąca. Jest tam trochę zapowietrzone, dlatego tak leci dziwnie. O, już leci woda. Ok. Wypompowujemy tą całą wodę. Nie chcę jej do basenu wpompowywać, bo ona jest po prostu brudna, wymieszana z tym szlamem całym. Szkoda później sfiltrować tyle. Jak wyczyścimy i tam się wody nabierze, to wtedy ją po prostu wypompujemy. Albo prawdopodobnie nawet wypompujemy z tamtej studni, bo wtedy jak tu się zbierze, to tam wypompujemy tamtą i tamtą wyczyścimy. O. Dobra. To tu ładnie pompuje.
Czekamy, aż się cała wypompuje i wtedy zabierzemy się, może nawet dzisiaj już, do czyszczenia. W zależności jak długo zajmie wypompowanie tej wody. Dobra, zobaczcie. Tu jest sam szlam na dole widać. Pompa już praktycznie się zapycha. Także schodzę na dół i zaczynam ten szlam po prostu w jedną gdzieś tam szuflować w jedną część. Tu Wam włączę tak. Ale chyba, poczekajcie, włączę timelapsa, bo bez sensu to. Zbudowałem taką skrzyneczkę, żeby ją zatopić w studni i tutaj włożyć do środka ten wąż od pompy, bo on cały czas zasysa muł już, żeby tu była tylko po prostu woda w tym. Taki jest plan, zobaczymy jak to będzie działać. Nie nagrywałem z tej budowy skrzyneczki, no bo to parę tam odpadów do kupy, siatka i tyle. Także zanoszę to do studni, zanurzymy to i zobaczymy jak będzie to zdawało egzamin. Zobaczcie, tak to wygląda, kupa szlamu śmierdzącego z dna. Jest tego tony jeszcze. Naprawdę, jest tego dużo. Tylko ciężko, bo jest woda. A woda się ciężko, bo zapycha się cały czas ta siatka, co jest na końcówce, założyłem. Tam zobaczcie, jeszcze pełno szlamu. Także pomysł jest, żeby wrzucić to, zanurzyć i o. Tak. Zanurzyć, żeby tam po prostu była sama woda w tym. Ok, wchodzę do środka. Spróbujemy to zanurzyć. Żeby mi to GoPro nie spadło zaraz. Poczekajcie, oprę to o krzaka tu.
O, i to do środka. Widzicie, ciekawa praca, bardzo fajna i przyjemna, śmierdząca. To był oczywiście sarkazm, bo naprawdę tutaj nie jest ciekawie. Ale pomysł jest taki, żeby to zatopić. Nawet ta siatka, jak się zapycha, to ona tak już nie chce przepuszczać tej wody. Ona jest dosyć gęsta, ta siatka. Ale coś się sączy. Pomysł, żeby to się przesączyło tu po prostu ta woda. I ona się tu powoli będzie sączyć. Ta woda pewnie szybciej się stąd wypompuje niż się tu naleje do tej siatki. Dobra, coś ta woda się leje, także zobaczmy, jak włączymy pompę, czy to będzie pompowało z tego. Widzicie, jakie tu pomysły. No widzę, że zassało wodę. Pytanie, czy dużo szybciej jej nie wypompuje niż się nalewa do tego. Tak, już widzę, że się wypompowuje stamtąd. O, i wypycha to do góry. Ale dobra, wypycha do góry, to może tam się będzie nalewało. I już koniec, nie ma tam wody. Ale spoko, dobra. Jutro się tym zajmę, po prostu będę czyścił tą siatkę naokoło i napełniał to wodą. I powoli wypompowywał. Na dzisiaj damy sobie spokój już. Idę się wykąpać. Idę się wykąpać i starczy. A jutro po prostu będę czyścił naokoło, żeby tam się woda wlewała i wypompowywać, bo musi być ta woda wypompowana, żeby to dalej robić.
a nie chce się wypompowywać, bo non stop się zatyka. Ok, dobra. Słuchajcie, to wszystko w tym odcinku z czyszczenia studni i z wizyty w Kansilu. Zapraszamy do następnego odcinka w sobotę, w którym będziemy kontynuować czyszczenie studni. Także subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli Wam się podoba i na razie trzymajcie się do następnego odcinka.